Hej, cześć, tu Mateusz z MadMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na nowy rok 2026. Dookoła jakich tematów wszystko będzie się toczyło. Tutaj jest karta Króla Buław. No, nieźle. Zaczęło się z grubej rury, że tak powiem, kolokwialnie. A co do Was przychodzi, co się pojawia lub kto? Przychodzi do Was z kolei Rycerz Buław, tutaj pokazany na zebrze, więc bardzo go lubię w tej talii, ale jak na razie na pewno przewaga kart związanych z trygonem ognia, czyli bliźnięta, czyli baran, lew lub strzelec, no ale też związanych z pasją lub z motywacją. Co odchodzi do przeszłości? Co się kończy lub co nie wyjdzie? Tutaj jest z kolei Królowa Buław i to dziwne, bo jak na razie macie bardzo dużo postaci. Jest Król Buław, Królowa Buław i Rycerz Buław. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się z kolei jako Królowa Mieczy i bardzo dobrze, że się tutaj pojawiła. No i kolejna postać w ogóle. Ale myślę, że ten rok będzie skupiony na podkreślaniu swojej pozycji, czy w pracy, czy w szkole, czy w grupie, w relacji. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest z kolei dwójka mieczy. Ściągnąć opaskę, przepaskę z oczu i coś zobaczyć, no tak jak rzeczywiście to wygląda. Czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać piątki monet, słuchajcie, pożyczania pieniędzy komuś, więc najprawdopodobniej pojawi się tutaj dosyć dużo osób, które będą czegoś od Was chciały. A z przełożenia z kolei piątka mieczy i ciekawie to wszystko się zawiązało. No, niewątpliwie jest tutaj przewaga buław, ale są też miecze, a miecze są związane z rozumem, ale też z Waszym trygonem, z trygonem powietrza i wydaje mi się, że będzie to szybki rok, dużo się zadzieje i będzie raczej intensywnie. Zacznijmy od tego, że z przełożenia piątka mieczy mogłaby, słuchajcie, mówić o według mnie, patrząc na całość rozkładu, o tym, że czegoś w tym roku, z czegoś trzeba zrezygnować. Jeśli jest sytuacja, w której wkładaliście czy wkładacie mnóstwo zaangażowania, emocji czy pieniędzy i to raczej tutaj nie przynosi takich chcianych, pożądanych rezultatów, to najprawdopodobniej z tego po prostu trzeba zrezygnować. I słuchajcie, w tym nie ma nic złego. Czasami trzeba troszeczkę poleżeć, zanim się wstanie, ale niewątpliwie tutaj ku lepszemu. Zaraz też powiem dlaczego. Jeśli chodzi o piątkę mieczy, to też widzę, że część z Was podejmuje się tematów, które ostatnio były odłożone na później. Być może zabieracie się za kończenie kursów, studiów, za realizowanie jakiejś pasji, czy szukanie nowego hobby. Tym bardziej, że zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest Król Buław, który tutaj trochę przypomina mi Elvisa, ale on jest bardzo pewny siebie. On rządzi, deleguje
przewodzi, jest bardzo zdyscyplinowany. Tutaj widzę taki trening samodyscypliny i niewątpliwie dookoła tego się skupiacie, aby nie odkładać już więcej na później, aby też dzielić się obowiązkami, dlatego że widzę, że przynajmniej w niektórych związkach, chociaż nie jest to czytanie na miłość, a raczej na miłość, może będzie później. Sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych koniecznie. Ale o co mi chodzi? Być może w niektórych relacjach, może powiem tak, było tutaj poczucie, że bierzecie po prostu na siebie za dużo. Być może odpowiedzialności za jakieś niepowodzenia, odpowiedzialności za kłótnie, a może za czyjeś zachowanie i jest to czas, żeby wreszcie się tym dzielić, bo ile można, słuchajcie, tak naprawdę dostawać po głowie w związku, gdzie tak naprawdę powinno się to rozkładać pomiędzy dwoma osobami. Jeśli chodzi o króla buław, to niewątpliwie jest to świetny czas na to, aby starać się o powiększenie rodziny. Dlatego, że król buław jest również związany z płodnością. I jeśli chcecie coś tworzyć, czy artyści, czy swoje własne biznesy, to jak najbardziej w tym roku wypadałoby zacząć próbować. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was karta z kolei rycerza buław, który jest na zebrze przedstawiony rozkosznie, ale ja bym powiedział tak, to może być ktoś z zewnątrz, kto chce Was przyspieszać, popędzać, wywierać na Was wpływ, też tak naprawdę obwiniać Was o coś czy za coś i tutaj wydaje mi się, że w tym roku jest takie przekierowanie z uwagi na innych na uwagę na samych siebie. To też jest dla osób, które na przykład czują, że robią coś bardziej dla innych, żeby innych zadowolić. I to może być związane na przykład z tkwieniem, z tak jakby znajdowaniem się w, powiedzmy, związku, który Wam nie służy, ale nie chcecie rozwodu, dlatego że co powiedzą sąsiedzi, czy jak zachowa się rodzina. Ewentualnie, na przykład to jest do osób, które powiedzmy są na uczelniach czy w pracach tylko i wyłącznie dlatego, żeby zadowolić swoich rodziców czy bliskich. I tutaj raczej widzę takie sprzeciwienie się. Ja robię to, co ja chcę. Nie interesuje mnie zdanie innych. Oczywiście nie chodzi tutaj, słuchajcie, o robienie innym przykrości czy o ranienie ich, ale przede wszystkim widzę tutaj zaprzestanie ranienia siebie. Też tutaj przy tym rycerzu buław widzę, że bardzo szybko od samego początku roku chcecie się uporać ze sprawami, które do tej pory jednak trochę się ciągnęły. I może to być a propos prawa jazdy, a propos przemieszczenia się gdzieś, czy słuchajcie, tutaj nie będę wymyślał, chętnie dowiem się, więc koniecznie napiszcie. Momento. I teraz tak, tutaj do przeszłości odchodzi królowa buław i niewątpliwie jest to osoba apodyktyczna, która lubi rządzić, która lubi wywierać na Was wpływ i wydaje mi się, że tutaj próbujecie się wykaraskać albo z takich relacji, albo spod wpływu osób, którym wydaje się, że są autorytetami i mogą sobie tutaj rządzić. Na pewno jeśli chodzi o kobiety, które są zależne od na przykład swoich partnerów, albo w ogóle o mężczyzn również, którzy są zależni od kogoś, to tutaj widzę oduzależnienie się, czy uniezależnienie się. Czyli od tej pory podejmuję decyzję, że staram się, albo nie staram się, tylko w ogóle pracuję, czy działam na własną rękę. Jeśli chodzi o królową buław, to tutaj niewątpliwie ona mogłaby być takim waszym wewnętrznym krytykiem. I ten krytyk mógł na przykład narodzić się w przeszłości, nawet w dzieciństwie, bo powiedzmy rodzice czy matka was krytykowała, a może rówieśnicy, a może nauczyciele w szkole. I od tamtej pory gdzieś taki wewnętrzny głosik został w głowach. Na zasadzie tego nie potrafisz, tego nie próbuj, do tego się nie nadajesz i wydaje mi się, że jest tutaj zawładnięcie nad takim wewnętrznym głosem i podkreślenie swojego miejsca w szeregu, swojej pewności siebie, i rzeczywiście pracy nad tym, co jest trudne.
I zobaczcie, na szczęście wy pokazujecie się jako królowa mieczy i ona jest bardzo rozsądna. Być może momentami wydawałoby się innym, że jest lekko zimna, ale to dobrze, dlatego że ona umie rozgraniczyć serce od rozumu. Działanie pod wpływem emocji, pod wpływem nacisku innych, od działania w zgodzie ze sobą. I to jest fantastyczne, bo tutaj też widzę umiejętność spojrzenia przyszłościowo. Czyli tak, słuchajcie, powiedzmy, że macie jakieś nawyki, które jak na razie sprawiają, że nie żyje wam się najlepiej. Powiedzmy, zajadacie stres, albo na przykład jak są jakieś niepowodzenia, to od razu siebie obwiniacie i jest na przykład taka demotywacja. I tutaj widzę, że umiecie spojrzeć na przyszłościowo, czyli czy te nawyki w przeciągu następnych 5-10 lat same się zmienią? Nie, ja muszę nad tym popracować. Czy dany tryb życia, czy na przykład brak odpowiedniej diety, czy przyszłościowo będzie sprawiał, że będę coraz zdrowszy? Chyba nie. Tutaj, słuchajcie, chyba Einstein mawiał, że tylko głupiec oczekuje innych rezultatów, robiąc cały czas to samo. I myślę, że to trzeba sobie wziąć do siebie. Jeśli chodzi o Królową Mieczy, to też, słuchajcie, mam wrażenie, że w tym roku jakieś sprawy sądowe mają ruszyć do przodu. A wiecie dlaczego? Dlatego, że zmieniacie doradców i jakaś kobieta na pewno wam tutaj sprzyja. W Radzie jest 2 mieczy i słuchajcie, wypadałoby popracować nad asertywnością, stawianiem granic, niepodkładaniem się innym i też słuchajcie, nad takim podejściem, oczywiście nie mówię, że wszyscy z was takie mają, ale być może część z was, nad podejściem pod tytułem jakoś to będzie, jakoś sobie poradzę. Absolutnie nie. Tutaj należy się przygotowywać i nigdy nie iść w ciemno. Na przykład powiedzmy, nie mam dobrego adwokata, czy nie mam dobrej wiedzy na jakiś temat, idę na drogę sądową, jakoś to się rozwiąże. Bez sensu, bo możecie, słuchajcie, stracić pieniądze, czas, nerwy i tak dalej. Tutaj przed wejściem w coś należy się przygotować i też do osób, które mają trudne związki, trudne relacje, przestać udawać, że czegoś nie widzicie, że czegoś nie ma. 2 mieczy, sprzeciwiać się więcej. A czego nie robić, czego unikać? 5 monet, słuchajcie, nie przepłacić i nie pożyczyć komuś pieniędzy, bo zwłaszcza pilnować swoich pieniędzy, jeśli chodzi o jakiś spadek, jeśli chodzi o alimenty, bo mogą być osoby, które będą chciały sobie zawłaszczyć coś, na co mają chrapkę, że tak powiem, ale tu jest powiedziane, żeby jak najbardziej o to walczyć. Nie to, że machnę sobie ręką, a po co mi to? Właśnie jest to wam potrzebne. Ale ogólnie rzecz biorąc, żeby nie zakończyć tak, słuchajcie, powiedzmy negatywnie, jest to rok odzyskiwania pewności siebie, stawiania na swoim, działania, od uniezależnienia, albo inaczej, opozycja do uzależnienia. Uniezależnienia się od wpływów trudnych osób, wykaraskania się z trudnych relacji i słuchajcie odświeżania planów z przyszłości. Zawsze chciałem zrobić prawo jazdy, robię to teraz, dlatego że nie wiem tak naprawdę, czy jutro nastąpi, czy za rok nastąpi, więc wolę już czerpać z życia i rozwijać się teraz. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.